wybierać. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Ja się szykuję do wyjścia. Będziemy się wybierali do fryzjera dla Eliasza, dlatego że już ma długie włosy, czas je ściąć, przy okazji pojedziemy coś zjeść. Myślałam o tym, żebyśmy też wybrali się na spacer, gdzie Eliasz by mógł pojeździć trochę rowerem, bo dawno tego nie robił, ale niestety pogoda się nie zapowiada za dobra. Ma padać przez 3 dni w Busanie, co mi się w ogóle nie podoba. A to dlatego, że będę miała 3 dni oprowadzania, 2 dni po Busanie i 1 dzień po Gyeongju. Liczyłam na to, że może jednak ta pogoda się troszkę zmieni, ale niestety po chmurkach widać, że może być nieprzyjemnie. Zobaczymy. Liczę jeszcze, bo ta pogoda lubi się zmieniać. Przy okazji, jak widzicie po tytule, myślę, że zapowiada się ciekawy film. Już dawno planowałam o tym Wam opowiedzieć, ale jakoś tak widzicie, staram się układać sobie te filmy w miarę, żeby były fajne, więc dzisiaj temat, który moim zdaniem jest ważny i o którym już dawno myślałam, już od samego początku, jak zaczęłam mojego syna wychowywać, jak go urodziłam, to ten temat troszkę się nam przejawiał, tym bardziej, że mój mąż jest Koreańczykiem, więc on chciał wprowadzać swoje zasady, gdzie się w jakiś tam sposób uczył i ja jako Polka chciałam swoje, więc nieraz dyskutowaliśmy, w jaki sposób chcielibyśmy naszego syna wychowywać i oczywiście te zasady, one nie są jakieś spisane i to nie jest tak, że każdy Koreańczyk te zasady stosuje, ale mogę powiedzieć, że spora część Koreańczyków właśnie do tego przykłada dużą uwagę i raczej stara się te zasady wprowadzać u siebie. Porozmawiamy na ten temat. Ja myślę, że może to być bardzo ciekawy temat, dlatego że to są spore różnice między nami i też Wam powiem, dlaczego na przykład nie wyobrażam sobie w taki sposób wychowywać mojego syna. Ale oczywiście to zależy od każdej matki, od każdego rodzica, więc tutaj oczywiście dawajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, czy Wy byście wprowadzili takie zasady, czy nie. Ale dobra, nie będę się rozgadywała, muszę zrobić makijaż, dlatego że trzeba jakoś wyglądać. Oczywiście zaczynamy od mojego podkładu. Jestem gotowa, a przy okazji właśnie jak czekam na tych moich dwóch, żeby się wyszykowali, to pokażę Wam może najpierw moją stylizację na dzisiaj, bo to jest nowa sukienka. W ogóle mam w zamiarze nagrać dla Was film, gdzie pokażę Wam ostatnie zakupy z second shopów, szmateksów tutaj w Korei i zobaczcie, chyba myślę, że bardzo fajny zakupik. Sukienka, ona jest na guziczki tu, zapinana taka na całą długość. I ma takie fajne ramionczka. One chyba są tak z lat, których? 67, 70. Nie jestem 100% pewna, ale myślę, że naprawdę fajnie wygląda, a tył ma taki fajny wiązany, dzięki czemu obawiałam się na początku, że się w nią nie zmieszczę. Ale jak zobaczyłam, że można właśnie to na spokojnie odwiązać, to myślę, że naprawdę fajnie wygląda. Jeszcze muszę się zastanowić, jakie buty założyć. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś propozycje. Ja z sukienkami właśnie mam za każdym razem z tym problem, bo nie wiem, jakie buty mam do nich dobrać, żeby ładnie wyglądały. Słuchajcie, i przy okazji chciałam Wam pokazać, jak tutaj na werandzie zaczyna coraz ładniej wyglądać. W ogóle moim marzeniem jest, nie wiem, czy kojarzycie te takie z Ikei
podłogi i chciałabym tutaj zrobić taką ładną drewnianą podłogę. Tutaj w ogóle takie malutkie półeczki, gdzie mogłabym właśnie kwiatki poukładać, tak żeby było ładnie wyglądało, takie wiszące. Tym bardziej, kiedy już się zrobi troszeczkę zimniej, to wtedy będą mogły być na zewnątrz. Tu posadziłam pietruszkę, liczę, że mi wyrośnie, ale zobaczymy. Tu dalej to buczu, no niestety z tego co widzę raczej ta mięta nie odbije. Do tej pory nic się nie stało. Tu myślałam, że jak sobie urwę z jakiegoś krzaczorka roślinkę, która ma się tak fajnie piąć, bo myślałam, że puszczę po tej rurze po całej długości właśnie taką fajną pnącą się roślinę, ale z tego co widzę to chyba jednak no jest coś tu, a może coś tu się zapowiada, że może coś pójdzie, zobaczymy. Niech ona sobie tutaj jak na razie będzie, jeżeli nie, no to po prostu posadzę w tej doniczce jakąś inną roślinkę, a tutaj posadziłam za to takiego kwiatulca, który sobie będzie, mam nadzieję, ładnie rósł. Eliaszowi się bardzo podoba. No i jak widzicie, weranda zaczyna troszeczkę wyglądać. Może jeszcze w przyszłości mam w planie kupić, też widziałam w Ikei, taki stoliczek plus krzesełka na werandę, które można składać i jest dużo mniejsze niż ten cały zestaw, dzięki czemu będzie można tam siedzieć i na spokojnie jeszcze będzie sporo miejsca właśnie do położenia jakichś zabawek, na przykład Eliasza, bo teraz jak się zrobi jesień, to będzie można na przykład też w takich koszach poukładać jego zabawki, on sobie tam będzie chodził i się na przykład bawił bardziej tak na świeżym powietrzu. Ja jeszcze przed sobie spryskam mój makijaż mgiełką, bo czuję, że jednak mnie trochę ściąga. Ja daję mgiełkę tego typu właśnie po to, żeby, jak to się mówi, nie ściągała mnie skóra po dniu i naprawdę to pomaga. Troszeczkę i od razu lepiej to wygląda. Dobra, czekamy jak mój mąż skończy, ja przy okazji troszeczkę ogarnę w mieszkaniu, bo Eliasz znowu rozkłada jakieś dziwne rzeczy, po prostu naprawdę na podłodze u nas mnóstwo jest. Po ostatnim filmie dopiero zauważyłam, jak się przyjrzałam. Jeżeli nie oglądaliście o gadżetach, to Was serdecznie zapraszam. To tam po prostu na podłodze miałam cały boulder. Dobrze, lecimy. W końcu udało nam się wyjść. Niestety zaczęło kropić, ale liczymy, że przystanie na czas chociaż chwilę, żeby Eliasz mógł sobie pojeździć na rowerze, bo wzięliśmy ze sobą rower. Liczę też, że może będzie to taki deszcz z cyklu pokropi troszeczkę i przestanie. Zobaczymy, jak to będzie się zapowiadało. I słuchajcie, pierwsza rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest to, że pewnie już nieraz o tym słyszeliście, to Koreańczycy przez pierwszy okres 3 miesięcy noworadka nie wychodzą z mieszkania na zewnątrz. Dla mnie to był szok za pierwszym razem, jak o tym słyszałam i była to rzecz nie do pomyślenia, że w taki sposób można by funkcjonować razem z takim maluszkiem. Ja chyba bym w domu zwariowała, jakbym nie mogła wyjść na spacer, pooddychać świeżym powietrzem. Tym bardziej, że Eliasz, mój synek, jest dzieckiem sierpniowym, więc ładna pogoda w tym czasie w Polsce była i rozumiecie, że na przykład przez 3 miesiące nie wychodzicie i wtedy, kiedy pogoda robi się ciepła, raczej zimna, to dopiero wtedy możecie wyjść i ja sobie tego nie wyobrażam. Więc to jest pierwsza z takich rzeczy, którą nigdy w życiu bym nie wprowadziła i chyba by musieli mnie, nie wiem, zamknąć w mieszkaniu, żeby się do tego dostosować. Dobra, lecimy.
mam nadzieję, że u fryzjera wszystko pójdzie dobrze. Eliasz będzie miał cięcie. Ja nie zdecydowałam się, ale pewnie w przyszłym miesiącu, jak ponownie pojedziemy, żeby obciąć Eliaszka włosy, to wtedy ja się zdecyduję, a jest ku temu powód, o którym pewnie nieraz jeszcze będziemy rozmawiać. Powiem wam później, o co chodzi. I wracając do tematu, kolejna rzecz to jest późne kładzenie spać dzieci. Ja kładę spać Eliasza około 21 teraz. Wcześniej była to 20, a jak był takim maluszkiem, to nawet 19. Już nasz maluch szedł spać i słuchajcie, tutaj to jest po prostu normalne, że dzieci idą spać późno. Tak gdzieś o 24. Raz zdarzyło mi się, kiedy moja raczej mojego męża siostra na wyjeździe, kiedy byliśmy u nich, kładła normalnie spać o 24 i sama była zdziwiona, że tak szybko my kładziemy Eliasza. Dla mnie jest to bardzo niezrozumiałe, czemu tak późno, tym bardziej, że dzieci później muszą wcześniej rano wstać do czy Orinicip, czy Judziłon, a tutaj po prostu też jest normalne kładzenie takich dużych dzieci, jak na przykład Eliasz na drzemki, nawet o 17, dlatego później one nie są zmęczone, idą kłaść się późno spać i później też cały dzień według mnie jest rozregulowany, ale tutaj to po prostu jest normalne dla mnie, rzecz, której bym nigdy nie wprowadziła u siebie. Po prostu uważam, że rodzice też potrzebują chwili czasu dla siebie wieczorem, żeby porozmawiać, żeby spędzić razem czas, żeby podtrzymać tą więź małżeńską, a tutaj jest jednak na odwrót. Dzieci nawet do tej 24 potrafią jeszcze nie spać. Ale co się dziwicie, jeżeli mają drzemkę o 17? Przestało padać, więc postanowiliśmy, że skoczymy na spacer. Tak wiecie, dzisiaj pogoda chyba właśnie tak będzie cały czas wyglądać, że trochę popada, trochę przystanie i tak cały czas. Lecimy teraz koło Onchonchon i jesteśmy w Suyangu, czyli to jest takie centrum miasta, tak nie do końca, bo naprawdę to jest takie rozległe strasznie. Tu wiem, że mieszkania są bardzo drogie, więc tyle wiem, bo oglądaliśmy niektóre mieszkania tutaj i wychodziły bardzo drogo, bo to jest taka modna, jedna z modniejszych dzielnic tutaj w Busan. I przy okazji porozmawiajmy o kolejnym podpunkcie. I taką rzeczą, z którą chciałam Wam powiedzieć, to jest ogólnie jedzenie. To jest rzecz, dla mnie była bardzo ważna przy rozszerzaniu diety u Eliasza, plus ogólnie później, jak zamieszkaliśmy tutaj w Korei, ważne dla mnie było to, że Eliasz przez długi okres czasu nie jadł słodkości. Nie dawałam mu żadnych rzeczy ze słodkich, także starałam się raczej, żeby Eliasz jadał zdrowo. Do tego mieliśmy zasadę tak zwaną BLW, czyli dziecko samo po prostu jadło. Od samego początku
Eliasz w ogóle nie chciał, żebym go karmiła łyżeczką, więc sam jadał w domu. Co prawda było bardzo, bardzo brudno, ale starałam się właśnie w taki sposób Eliasza karmić. Dzięki temu bardzo szybko nauczył się jedzenia. Bardzo szybko nauczył się jedzenia sztućcami. Ogólnie później bardzo szybko mu nauka picia przez kubeczek przeszła. Do tego bardzo szybko nauczył się też ładnie jeść, tym, że zadziwiał współpracowników mojego męża, dlatego że byli zdziwieni, że trzyletnie dziecko już potrafi samo jeść bez pomocy rodziców, więc te zasady takie, które ja kojarzę bardziej z Polski niż z Korei, bo jak słyszeliście już pewnie od dziewczyn, na przykład od Natalii, która ma kanał także na YouTubie, serdecznie Was zapraszam do jej kanału. Ona niedawno rozszerzała diety i także zrobiła w tym temacie filmik. I ogólnie to, że Koreańczycy bardzo szybko dają czerwone mięso, to, że podstawą ogólnie codziennych posiłków to był ryż i właśnie mięso. Tak jak u mnie na przykład starałam się właśnie warzywa dawać także inne produkty, które były dla mnie ważniejsze niż na przykład właśnie mięso. Żadne zasady przestają obowiązywać, kiedy tylko dziecko skończy roczek. Wtedy po prostu hulaj dusza, jak to się mówi, piekła nie ma. Widziałam dzieci dwuletnie jedzące ramion. Widziałam chrupki przeróżne, naprawdę bez takiego zatrzymania się wręcz, jechali na jakąś wycieczkę, to właśnie ramiony, jakieś właśnie chrupki, ale to takie, wiecie, naprawdę chrupki dla już starszych dzieci albo dla dorosłych, to tutaj jednak nie ma tej różnicy, pełno słodkości. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w przedszkolu, to jakieś dziecko ma przy okazji woreczek z jakimiś przekąskami. Większość też przekąsek dostępnych w Korei niestety jest na słodko. I dlatego też dla mnie było ważne to, żeby Eliaszowi za młodego aż tyle tego nie dawać, bo wiedziałam, że jak tylko Eliasz dorośnie, to będzie tak, że będzie bardzo trudno go później odciągnąć. No i co jest w jakimś sensie prawdą, dlatego że teraz widać po nim, jak chodzi po kolegach i tylko tak patrzy na te słodkości. Dlatego jestem zadowolona z tego, że postanowiłam robić sama lody dzięki Monice, bo ona robi w domu i Eliaszowi także zasmakowały, więc nie dodaję tam żadnego cukru. Jeżeli coś wspomagam, to na przykład bananem. Staram się właśnie robić takie bardziej dobre rzeczy i czasami lepiej to wychodzi, czasami gorzej, ale jednak takich chrupków typowych do tego ramionów, także tak jak Koreańczycy, jeżeli chodzi o jedzenie, to decydują się na przykład na szybkie podawanie kimchi. Mój Eliasz próbował i czasami próbuje w przedszkolu, ale nie tak często. I think it's not that hot, but because of humidity we sweat a lot. Wow! Tak jak mam nadzieję uchwyciłam wcześniej, to widzieliście Koreańczyków spędzających wolny czas pod mostami. Już nieraz o tym Wam wspominałam, ale to jest miejscowa, gdzie właśnie starsi ludzie rozstawiają swoje krzesełka, stoliczki, gdzie mogą właśnie rozłożyć swoje gry, takie jak na przykład Go i spędzi się razem wolny czas. Dzięki temu nie pada, troszeczkę jest przewiewnie, bo jesteśmy nad wodą oraz chronimy swoją skórę przed parzącym słońcem, więc myślę, że same plusy, choć czasami przechodząc przy tych miejscach można się poczuć tak dziwnie obserwowanym, z ciekawości patrzą na każdego i tak, co tutaj robisz? Ja też lubię na nich popatrzeć, bo mają właśnie fajne gry i
kiedyś byłam bardzo zainteresowana w ogóle tą grą, jak się w nią gra, jak to wygląda, ale zawsze mi jest głupio podejść i się zapytać, czy mogę popatrzeć albo coś nagrać. Taka jedna rzecz, bo Eliasz jeździ tutaj na rowerze, nie wiem czy wiecie, ale ogólnie Koreańczycy bardzo szybko porzucają jazdę rowerem. Możecie zobaczyć na przykład takich 3-latków, 4-5-latków jeżdżących na rowerach, na takich 4 kółkach, tych doczepianych z tyłu, ale już później z wiekiem jakby tak porzucają te rowery i tak naprawdę, nie wiem, z powodu braku czasu, czy braku chęci na jazdę rowerem ogólnie, jazda rowerem nie jest aż taka popularna. Widać Koreańczyków, większość to jest takich starszych panów jeżdżących, a niestety tymi rowerami już ci młodsi dużo mniej jeżdżą. Ogólnie mają takie dziwne zapotrzebowanie na rowery, bo często mogę zobaczyć szosówki Koreańczyków jeżdżących na szosówkach, gdzie tutaj jest bardzo dużo dziur i się za każdym razem zastanawiam, Jezu, jak wydajecie radę? Albo po mieście jeżdżą, które stały się swojego czasu bardzo popularne rowery te z grubymi oponami, które są przystosowane właśnie do takich piaskowych, mocnych dróg, to tutaj normalnie jeżdżą po mieście. Zastanawiam się, czy im jest wygodnie w taki sposób jeździć rowerami. Jedna z takich jeszcze rzeczy, bo dzisiaj tak jeździmy samochodem, więc jedna z takich rzeczy, która jest powiązana trochę z dzisiejszym dniem, bo sporo jeździmy samochodami, więc chciałam Wam powiedzieć, że Koreańczycy ogólnie nie wożą dzieci w fotlikach. Jeszcze na początku często się zdarza, że trzymają takie malutkie noworodki właśnie w tych fotlikach, tych łupinkach, ale im starsze dzieci, to często można zobaczyć Koreańczyków, którzy nie wożą dzieci w fotlikach w ogóle. Ja znam parę takich osób z mojego grona znajomych czy osób, które kojarzę, że nie wożą w fotelikach. Często też u nas w przedszkolu mamy zawożą dzieci bez fotelików. Dzieci są niezapięte, czasami pasami nawet, więc pominę taką chwilą ciszy. Jest to też trochę spowodowane tym, że ogólnie jazda samochodem bez pasów jest tutaj nawet wśród dorosłych częstym zjawiskiem. Plus nie jest to tak sprawdzane jak u nas w Polsce, czy ma się zapięte pasy, czy dzieci są w fotelikach, tym bardziej, że większość samochodów ma przyciemniane szyby po całości, czyli wszystkie szyby są przyciemniane, te z przodu, te boczne i te tylnie, więc tak naprawdę jadą ciemne samochody i przez co, no tak jak mówię, nic nie widać, co się dzieje w środku, więc czy dziecko w foteliku, czy bez, to niestety dzieci nie są wożone. Dla mnie to jest coś przerażającego. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby Eliasz nie jechał w fotelikach. Nawet znajomi mówili, a no to wsiadajcie, podwieziemy was. Ja zawsze mówiłam, nie ma mowy, Eliasz jedzie w foteliku, nie masz fotelika, więc nie ma opcji w ogóle takiej, żeby mógł przejechać się. A tutaj jednak, czy znajomi, czy osoby, które wysiadają z samochodu razem z dziećmi, to można zobaczyć, że w takich właśnie owych fotelików w ogóle nie mieli w samochodzie. Więc jest to troszeczkę przerażające. Na szczęście może nie często, ale też jest liczba, myślę, że zwiększająca się liczba, bardziej taka objaśniona osób, które jednak korzystają z fotelików. Lecimy do domu, już jest bardzo późno, byliśmy coś zjeść i też w Imart to Wam pokażę, co tam kupiłam, nic tak wielkiego, nic specjalnego. No już późno się robi, ja jutro rano muszę wstać, odprowadzić Eliasza, więc nie widzę tego dobrze. No, trochę będziemy mieli spraw do załatwienia jutro, już samego rana, więc będę się śpieszyła, żeby wszystko ładnie ogarnąć. Wracamy teraz do domu.
mieszkaniu. Przy okazji chciałam Wam pokazać, na co zdecydowałam się. Już tutaj stół mam wyciągnięty, jak widzieliście. Mamy stoliczek. Na Dangy nie znaleźliśmy, więc dlatego też kupiłam. Odsunę to, a to pójdzie po prostu na sprzedaż albo na wyrzucenie, bo widzę, że coś tu jest takie jakieś popękane. To nic. Widzę, że tam stoliczek jest popękany, pewnie nie słyszeliście, jak tak gadałam. Pokażę Wam, co mam na jutro do ubrania. Nawet sobie skarpetki przygotowałam. Mam bluzkę taką na krótki rękawek, raczej taki ramionczka. Do tego mam takie spodnie, shorty. Ostatnio kupiłam, bardzo fajne, bo one są takie luźne. Gumka jest bardzo fajna, taka duża. I do tego jeszcze są z takiego fajnego materiału. One, lekko szeleszczą, ale to są takie szybko schnące i do tego oddychające spodnie. Do tego widzę, że kropelka tak się zatrzymała, nie wsiąknęła, więc fajnie. Może jak będzie jak padać jutro, to będzie mi się przyjemnie w tym chodzić. Do tego właśnie taka zwykła koszulka na ramionczkach i mam też koszulę, też to już kojarzycie, ale ona jest po prostu wygodna. Naprawdę dobrze mi się ją nosi, więc będzie najlepsza. Do tego bawełna, więc powinno w miarę to wszystko oddychać razem. I jeszcze z informacji takich, żeby dokończyć film, bo chciałam jeszcze o jednym punkcie Wam powiedzieć, o samodzielności dzieci. Na przykład mój Eliasz od samego początku, jak ja go wychowywałam, to starałam się wychowywać go w taki sposób bardzo samodzielny, że dawałam mu dużo przestrzeni. Po to, żeby on właśnie sam robił różne rzeczy, sam się ubierał, sam jadł. Tak jak wspomniałam, BLW, ale też jak się przewrócił, to od razu do niego nie biegłam. On sobie tam powoli wstawał, jeżeli zaczynał płakać, to najczęściej wtedy oznaczało, że go mocniej boli, więc wtedy podchodziłam do niego i próbowałam mu tak, wiecie, ulżyć w tym bólu. A to jest duża różnica między jak Koreańczycy ogólnie wychowują dzieci. Bo z tego, co zauważyłam do tej pory i to są moje tylko i wyłącznie obserwacje, to, że Koreańczycy tak jak dziecko się przewróci, to po prostu nie tylko mama biegnie do tego dziecka, ale po prostu wszystkie mamy, wszyscy tatusiowie biegną, wszyscy po prostu, jak jeden Ja byłam aż wręcz zdziwiona, aż się poczułam głupio w pewnym momencie, bo tak ja nie podbiegłam, zostałam na miejscu i tak mi było głupio, bo widziałam, że ludzie... Nie wiem, jak miałam zareagować w takiej sytuacji, bo uważałam, że to nie był jakiś tak, żeby wszyscy tam biegli, bo było około jakieś 5 mam. I myślę, że jeszcze moja obecność to chyba by bardziej rozkojarzyła to dziecko, więc ta samodzielność u dzieci jest tutaj na pewno w wieku Eliasza dużo mniejsza niż na przykład wydaje mi się u polskich dzieci albo u mojego syna. Nie wiem, możecie mi dać znać, co uważacie w tym temacie, ale z tego, co ja widzę i co ja obserwuję, to tutaj tak, oprócz tego, że zaskoczenie, że Eliasz sam je, to właśnie to jest to, że na placach zabaw ja sobie usiądę na ławkę, obserwuję Eliasza, on się bawi z kolegami. Na początku u nas w przedszkolu to po prostu mamy chodziły za tymi dziećmi, non stop. Czy tam po drabince wchodziły, to tam zawsze obok była mama, która pilnowała, czy się coś nie stanie. Jak dzieci się bawiły razem, to i tak obok była. Nie tak, że kawałek dalej sobie usiadła. Nie ma mowy, nie mogła sobie z nikim porozmawiać, po prostu non-stop z tymi dziećmi, więc to też jest spora różnica i czego ja bym tak na przykład nie... Dla mnie jest to ciężkie do zrozumienia, bo ja nie wychowuję w tak dziecka i właśnie daję mu tą większą samodzielność, to, że może sobie pójść pobiegać, tylko oczywiście zatrzymuję go wtedy, kiedy jesteśmy na przejściach dla pieszych, kiedy jesteśmy na ulicy, to wiem, że muszę go widzieć albo mieć go w zanadrzu w ręki, kiedy czuję, że może być jakaś niebezpieczna sytuacja. A tutaj jednak non-stop to dziecko jest obok. Więc widzicie, mam nadzieję, że trochę Wam wyjaśniłam, trochę też przedstawiłam, jak to wygląda i co ja bym nie zaakceptowała. Dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, czy postąpilibyście bardziej w moim sposobie, albo postępujecie w moim sposobie, czy raczej wybraliście tą stronę koreańską. Z chęcią podyskutuję z Wami w tym temacie w
komentarzach, więc czekam na Wasze komentarze, oczywiście do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Do usłyszenia, pa!